Nazywam się Mariusz Czajka, jestem pasjonatem nurkowania i fotografii podwodnej. Często nurkuję w Morzu Bałtyckim, gdzie mamy dostęp do wraków z II wojny światowej. Można tam spotkać różne elementy wyposażenia nawigacyjnego, śruby napędowe, koło sterowe, a w miejscach, do których nie mamy dostępu, może znajdować się broń chemiczna. Nazywam się Jacek Bełdowski, jestem profesorem w Instytucie Oceanologii PAN. Kieruję pracownią współczesnych zagrożeń ekosystemów morskich. Broń chemiczna to jest ogół substancji trujących, które zostały wynalezione po to, żeby szkodzić ludziom, zwłaszcza ludziom na polu bitwy. Substancje toksyczne wykorzystywane w broni chemicznej to iperyt i inne środki oparte o arsen, które były drażniące lub parzące, a także substancje duszące lub zabijające, takie jak fosgen i tabun. W Bałtyku zatopiono broń chemiczną, którą alianci przejęli po pokonaniu Niemiec w II wojnie światowej i zdecydowali się jej pozbyć właśnie w taki sposób. Jest to około 40 000 ton zatopionych na głębi gotlandzkiej i bornholmskiej. Wybrano te miejsca dlatego, że są daleko od brzegu i głębokie. Dlatego też obecnie nie zachodzi ryzyko, że zostaną one wyrzucone na plażę. Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku starzała się, to znaczy, że skorodowała i jest w tej chwili w kontakcie z wodą morską. To oznacza też, że się zmieniała. Powstały z niej nowe związki, niestety niektóre z nich są bardziej toksyczne niż substancje, z których powstały. Dzień dobry, nazywam się Joanna Schlinder-Richert, jestem profesorem w Morskim Instytucie Rybackim, Państwowym Instytucie Badawczym i zajmuję się substancjami chemicznymi, które są obecne w morzu pod kątem tego, czy mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska albo dla ludzi. Wyobrażam sobie, że jak usłyszeliście, że w Morzu Bałtyckim zatopiona jest broń chemiczna, to przynajmniej niektórzy z Was mogli poczuć przerażenie. Być może nawet zastanawiacie się, czy kąpiel w morzu jest bezpieczna, czy jedzenie ryb bałtyckich jest bezpieczne. Chciałabym Was uspokoić, ponieważ kiedy po wojnie okazało się, że tej niebezpiecznej broni zostało jeszcze dosyć dużo, to ludzie, którzy się na niej znają, którzy wiedzą, jak ona się zachowuje, zastanawiali się nad tym, co z nią zrobić, żeby już nigdy nikomu nie wyrządziła krzywdy. Wtedy uznali, że najlepiej będzie zatopić ją w morzu na głębokich obszarach. Na głębokich obszarach nie tylko dlatego, że one są daleko od brzegu, ale dlatego, że panują tam specyficzne warunki. Są one trudno dostępne, być może nieco tajemnicze nawet dla naukowców. Jest tam ciemno, niska temperatura, mała zawartość tlenu, czasem mówimy nawet o obszarach beztlenowych. Dlatego to nie są tereny, na których możemy spodziewać się dużej liczby organizmów żywych. Warunki tam panujące nie są dla nich przyjazne. Dlatego ryzyko narażenia takich organizmów jak ryby na tą broń chemiczną, która jest tam zatopiona, jest naprawdę niewielkie i nie musicie obawiać się spożywania ryb. Nie trzeba też się bać kąpieli w morzu, ponieważ jeśli z tych pocisków nawet uwolniły się jakieś substancje, to znajdują one się w mule, zakopane, daleko od miejsc, z których wy korzystacie na przykład podczas wakacyjnych wypraw. Dlatego nie obawiajcie się Morza Bałtyckiego, jeśli macie tylko okazję znaleźć się na naszych pięknych, piaszczystych plażach, to korzystajcie z wolnego czasu. Natomiast chciałabym też zachęcić do tego, że jeżeli znajdziecie zarówno na plaży, jak na przykład podczas spaceru w lesie jakieś przedmioty, co do których nie jesteście pewni, co to jest, to nie próbujcie dochodzić do tego sami, tylko najpierw zawołajcie dorosłych, którzy będą wiedzieli, jak w takiej sytuacji zareagować.